1 kwietnia dowiedzieliśmy się, że seria PopGo zostanie zrebootowana. Dostaniemy dwie gry o nazwie 2020 Edition, dostaniemy PopGo's Arcade, a także pierwszego PopGo'sa. No i to nie jest tak, że ściema, bo na Prima Aprilis, bo w 2016 i w 2017 roku na Prima Aprilis dostaliśmy PopGo's Arcade 1 i zapowiedź PopGo's Arcade 2. To chyba oczywiste, że skoro robią trzecią tego typu grę, muszą ją zapowiedzieć na 1 kwietnia. Prima Aprilisowy żart polegał na tym, że Kane zapowiedział The Dead Forest, co było nazwą anulowanego sequela PopGo'sa, a jak się okazało, The Dead Forest to teraz tylko nazwa jednej z gier w pizzerii PopGo'sa. No i choć cała seria PopGo'sa przeszła wiele, to jeszcze nie jest to powód, żeby się poddać, więc prace zaczynają się raz jeszcze. Team jest tym razem mniejszy, z teaserową gierką na rozgrzewkę i samym faktem, że jest to reboot, więc nie muszą wszystkich konceptów pisać od zera, a tylko rozwinąć oryginalny pomysł, poprawić tą wizję. Nie ma zbyt wielu powodów, żeby nie wierzyć w wyjście tej gry. Nie ma tutaj takiego ryzyka jak przy wszystkich PopGo'sach 2. No i jeszcze w tym miesiącu dostaniemy pierwszą grę, PopGo's Arcade 2020 Edition. Gra jest w produkcji od początku roku. Reboot powstaje, ponieważ oryginalna gra nie zadowalała już jej autorów. Wiele się zmieniło od 2016 roku, było wiele podejść do sequeli, fabuła się zmieniała, no i pierwsza gra była też od zawsze krytycznie oceniana, więc wyraźnie nie zestarzało się to tak dobrze. Zamiast brać się za nowy, następny sequel, zespół chce zacząć od nowa i najpierw naprawić oryginał, a dopiero potem zastanowić się, czy jest sens myśleć o jakichś sequelach. Fabuła będzie mniej więcej taka sama jak w oryginalnym PopGo'sie, ale tu i ówdzie pojawią się drobne retcony. Fabuła będzie zmieniana w taki sposób, żeby była lepsza, ciekawsza, przystępniejsza. Na pewno postaci i lokacje zostaną całkowicie zredesignowane. Niby wiemy tylko tyle co z trailera, ale jest też masa informacji pojawiających się w innych źródłach. Dużo jest mówione na Twitterze, było Q&A, w zrozumieniu gry może też dużo pomóc znajomość oryginału. Dlatego też postaram się pozbierać co ważniejsze, żeby lepiej wdrożyć się w ten reboot, nieważne czy znaliście serię wcześniej czy też nie. Co powinno być tutaj najważniejsze, PopGo's Arcade 2020 Edition jest rebootem oryginalnego PopGo's Arcade'a. Historia jest mniej więcej taka sama, jesteśmy dzieckiem w pizzerii PopGo'sa, gramy na automacie i poza główną fabułą arkadówki możemy też znaleźć sekret, czyli Black Rabbita nawiedzającego lokację, a także tą maszynę. Gra pewnie wyjaśni kim jest Black Rabbit, żeby nowi fani wiedzieli co się dzieje, ale wydaje mi się, że starzy fani dostaną też jakieś podpowiedzi na temat rebootu, co się zmieniło względem poprzednich gier i tak dalej. Póki co widzimy, że postaci noszą teraz ubrania, ale sprite'y są bardzo uproszczone, więc niewiele wiemy na temat dokładnego nowego wyglądu robotu. Wiemy, że będą zredesignowane, mają być straszniejsze w nocy, ale atrakcyjniejsze dla dzieci podczas dnia. Gra najpewniej wyciągnie te rzeczy z Arcade'a 2. Mamy tutaj wielkie promienie na niebie, które bardzo kojarzą mi się z Breath of the Wild, a z Zeldy brała jej inspirację właśnie dwójka. Skorumpowane zwierzęta kojarzą mi się też ze skorumpowanymi królami, czy też z fantomami z dwójki. Jak już mówiłem, Arcade 2020 jest nawiązaniem do niedoszłego sequela PopGo'sa, The Dead Forest. Jak dowiadujemy się z tweetów, epitomy nie będą już istnieć w grze, ale skoro arkadówka nazywa się The Dead Forest, możliwe, że coś przypominającego te postaci pojawi się w grze. Deadline ma potencjał na bycie głównym bossem, ale bez tego możemy po prostu stwierdzić, że pojawiła się jakaś tajemnicza moc, która zabija las, korumpuje zwierzęta, tworzy te dziwnie promienie na niebie. Jak to typowo jest w tego typu grach, będziemy musieli znaleźć typa, wklepać mu, po drodze zboostować sobie statystyki. Na screenach widać, że będziemy musieli zebrać klucze i pewnie odblokować sekcję mapy, tak samo jak to już było w arcade'ach. Gameplay walki wejdzie pewnie na trzeci poziom, czyli mam tutaj na myśli, że pierwszy arcade miał swój gameplay, drugi arcade rozwinął go dodatkowe elementy, a trzeci prawdopodobnie rozwinie to samo w jeszcze ciekawszy sposób. Rzuci na trzeci poziom. Póki co widzimy tylko atak, obronę i itemki, no i przeciwnika z perspektywy pierwszej osoby. Z innych nowości gra wprowadza nam nowe postacie, mysz Manorę, Dross the Red. O Manorze możemy już wiedzieć z PopGo's Memories, ale dopiero teraz po raz pierwszy rzeczywiście pojawia się w grze. Red jest ptakiem drozdem wędrownym, po angielsku Robin Redbreast i jej imię Red the Robin jest lekką grą słowną na bazie nazwy gatunku. Manora i Red nie są robotami w restauracji, ale tylko i wyłącznie postaciami w tej automatowej grze. Było wspomniane, że nie ma dla nich miejsca w fabule, więc najwyraźniej zrezygnowano z JJ, której wątek był budowany w PopGo's 2. Będzie tylko 6 strachów, 6 animatroników i nic więcej. Kiedy PopGo's Reprinted było w planach, pokoje były redesignowane, ale raczej korzystały z tej samej wizji, tego samego ułożenia przedmiotów, tego samego kątu kamery, tej samej pozycji robota, ale teraz 2020 Edition zaczyna jakby wszystko od zera i pokoje nie będą już się trzymać schematu z oryginalnej gry. Nie będą próbowali odświeżyć oryginalnego designu, a stworzyć nowy design. Różnica nie jest jakaś ogromna,
ale jednak widać różnicę pomiędzy tym, co zrobił Reprinted, a co robi teraz Reboot. Wiemy też, że dużo bezużytecznych postaci zostanie usuniętych z gry. Wydaje mi się, że do odstrzału największymi kandydatami są Gemstone, Gravestone, Luxy, postacie, które pojawiają się w tle, symbolizują jakieś rzeczy, ale finalnie nie odgrywają żadnej roli. W trochę podobnej sytuacji była Manora w Reprintedzie. Mieliśmy się dowiedzieć, że kiedyś w przeszłości istniał na nią pomysł, ale nigdy nie została zbudowana całkowicie i nie ma obecnie żadnej roli. Ale teraz w reboocie jej nowa rola jest niby mniejsza, jest tylko NPC-tem w grze, na automacie, ale ta mniejsza rola daje jej tak właściwie więcej znaczenia, bo tym razem rzeczywiście coś robi, jej postać ma jakiś cel, a nie jest tylko drobną ciekawostką na temat przeszłości. Jak dla mnie gra, czy też obie gry, zapowiadają się bardzo ciekawie. Arcade 2020 korzysta z prawdziwych pixelartów, podczas gdy 1 i 2 imitowały skotowy styl pseudo-Atari, teraz dostajemy zwyczajny pixelart. Jedną z rzeczy, na którą ludzie też najbardziej zwracają uwagę, jest specjalny shader napisany przez Emila, który odbija światło z ekranu na maszynie, coś co jest w miarę normalne w grach 3D, ale nie w klikniowym 2D. To jest naprawdę profesjonalny, porządny, mały bonus. Tego typu małe detale naprawdę pokazują zaangażowanie teamu w projekt. Na dzisiaj to tyle. Jeśli nie spali mi się komputer, spróbuję zastreamować Arcade'a 2020, kiedy tylko wyjdzie, prawdopodobnie bez głosu lub z drobnym komentarzem od czasu do czasu, zobaczymy jak mi sytuacja pozwoli, ale na pewno materiały na ten temat pojawią się na kanale po wyjściu gry. Zapraszam Was do zainteresowania się tematem, zafollowujcie Kane'a na Twitterze dla jakichś natychmiastowych newsów, zagrajcie oryginalnego Pop Ghousa, żeby być w stanie porównać sobie tą zmianę, jak wyglądało to w 2016, jak wygląda teraz w 2020. No i zostawcie komentarz, jak Wam się zapowiedź podobała. Jak Wam się podobało to moje drobne omówienie na kanale, co sądzicie o oryginalnej fabule Pop Ghousa. Chętnie pogadam na ten temat w komentarzach.